Pobiegły, zobacz. Małpy zabrały, słuchajcie, komuś. Zabrała tam z paczuszką sobie. Tam zniszczyła doszczętnie te tory. Cardio disease, reduce the inflammation, improve the brain food, Okay. like beef, chicken, pork, fish, mutton. Witajcie na kanale Podróże Karolci. W tym filmie zabierzemy Was w niezwykłą podróż na Pidurangala Rock, gdzie polatamy dronem, a potem ruszymy dalej w stronę pachnącej egzotyką przygody, czyli do ogrodu przypraw. Zapnijcie pasy, zaczynamy! Zapraszam do oglądania. Dobra, słuchajcie, mieliśmy wchodzić o wschodzie słońca, staliśmy o godzinie 4:30, ale niestety bardzo mocno padało. W związku z czym poszliśmy dalej spać, a już wiecie, byliśmy ubrani, przygotowani, wszystko mieliśmy i niestety się to nie udało, ale postanowiliśmy pójść teraz, ponieważ później przestało padać. Co prawda może być dalej troszeczkę ślisko, no ale zobaczymy jak będzie. Mamy nadzieję, że jakoś tam uda nam się wejść na ten szczyt i polatać dronem. No ale nie jest łatwe to wejście, powiem. Także zobaczymy. Chyba tędy mamy iść. A to wygląda. Nie jest łatwo, oni mówili, że później jest ciężkie, więc No właśnie tak. jak teraz nie. Dlatego zobaczymy, jak damy radę. Teoretycznie mamy takie buty, że powinniśmy sobie poradzić, ale zobaczymy. Chcesz zobaczyć więcej ze Sri Lanki? To zasubskrybuj mój kanał i zostań ze mną na kolejne odcinki. Gorzej byłoby w Japonkach. No w Japonkach nie polecam. Gdzie naprawdę trzeba uważać, żeby się nie poślizgnąć. Dobra. Weszliśmy już kawałek. Spotkaliśmy sympatycznych ludzi po drodze i zapytaliśmy się, czy damy radę tam podejść, czy nie jest ślisko. I powiedzieli, że jest ślisko, ale że mamy odpowiedni ubiór i obuw, Zobaczymy. więc zobaczymy, jak nam się to uda. Tak, dobrze, że nie ma pełnego słońca, bo pewnie wtedy byśmy zeszli z gorąca. I tak jest gorąco. Tak, dokładnie, też. Ale wydaje się, że tak ta pogoda jest całkiem niezła, no tylko tyle, że właśnie wszystko jest mokre, więc jest ryzyko poślizgnięcia, szczególnie tam na górze podobno, gdzie trzeba się wspierać rękami, więc zobaczymy jak tam po prostu to pójdzie. Nie jest to najtrudniejsza góra też, więc Tak, dokładnie. jedyne po prostu niebezpieczeństwo tutaj jest wtedy, kiedy spadnie deszcz, no to wtedy po prostu jest ślisko, no bo wszystko, jak widzicie, idzie się na kamieniach, więc... Ale trasa jest fajna, więc zobaczymy. Też rozmawialiśmy, że chyba najgorszy scenariusz, który mógłby być, to na przykład jak jesteście na samej górze i nagle zacznie lać, nie? No to wtedy to zejście może Wam zająć milion lat, bo jest tak ślisko, no że ryzyko poślizgnięcia myślę, że jest 99%, że się przewrócicie. Więc tak to wygląda. Ale na razie nam się podoba. Fajnie to wszystko wygląda. No tylko wiadomo, już trochę zmęczeni, ale damy radę. Niestety jesteśmy w chmurze, więc widoku nie mamy żadnego. Tu jest śpiący Budda. Stąd wiemy, że jest śpiący Budda, a nie martwy. Tak, tu różnica jest głównie w palcach stóp. Jeżeli jedna noga, palce jednej stóp są bardziej wysunięte do przodu, to oznacza, że on po prostu śpi. Zresztą widać tutaj po pozycji jego, szczególnie tej Ręki. Że jest w pozycji prawej śpiącej. przy głowie, że widać, że jest po prostu w pozycji zrelaksowanej. Dobra. Jesteśmy w dżungli. Teraz schodzimy chyba delikatnie do dołu, żeby potem wejść w górę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Bo pytaliśmy tam pana, to powiedział, żeby pójść tędy. Więc... Uważaj. Ale nie jest łatwo, słuchajcie. Tak, tam dalej już jest w górę znowu, Tak. ale jest zdecydowanie ciężej się idzie, więc... Już jest tutaj ciężej niż było tam. Aczkolwiek czuję po moich butach, że i tak mam dobrą amortyzację w nich. Więc... Tak, tu już jest w górę. Więc
tylko trzeba uważać, bo tu za to są korzenie wystają, no i też są śliskie. Tak. No dobra, to tutaj widać właśnie te liny i trzeba się będzie łapać. Także kończymy na chwilę obecną nagranie. Tak, ale no widzicie, że troszkę więcej już trzeba się tutaj, Tak. aczkolwiek nie jest to powiedzmy jakieś, nie jest to też jakiś hardcore, wiesz, Tak, dokładnie. ale wiadomo, że trzeba trochę tutaj już się Trochę się trzeba pomęczyć. Widzicie, tu jest taka jaskinka i tam przed nią będziemy przychodzić i tam do góry się wspinać. Tam są też ludzie. Część schodzi, a część wchodzi chyba. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda dalej. Także tak wygląda to miejsce, gdzie trzeba się trochę przedzierać i wspinać. Trzymamy trochę odległość, żeby nikt na nas nie zleciał, bo mało sympatycznie jakby ktoś na nas spadł. Dobra, to będziemy teraz puszczać drona, zobaczymy jak to wyjdzie. Jest mocno zachmurzone, także prawdopodobnie będzie taki spektakularny widok, no ale jak już mamy i tak pozwolenie na to wykupione, to przynajmniej spróbujemy jak to będzie wyglądać. Także zapraszamy do oglądania. Jakby się obracało? Aha, tutaj się obracało kamerę. Za dużo niestety nie widać, jak widzicie. No ale zobaczymy jak to wyjdzie. Chcesz zobaczyć więcej ze Sri Lanki? To zasubskrybuj mój kanał i zostań ze mną na kolejne odcinki. No więc tak, dotarliśmy na szczyt. Końcówka była ciężka, ale jakoś daliśmy sobie radę, odpaliliśmy drona. Co prawda, no niestety jest mgła i są chmury, więc ten widok nie jest jakiś idealny, ale ogólnie nie jest wcale tak źle. Nie cieszę się, że w ogóle nam się udało tutaj wejść, bo myślę, że gdybyśmy nie zaproponowali, że chcemy, no to oczywiście prawdopodobnie byśmy tutaj nie weszli, bo już by nas zabrał tam dalej i wiecie, ale no już nie będzie okazji tutaj wrócić do tego miejsca. Ale bardzo fajne doświadczenie, bardzo polecam, tylko trzeba uważać na małpy. Widzę, że tu są no bo też lubią zabierać różne rzeczy i tak dalej, więc mocno na pewno trzeba na nie uważać. No. But we actually we thought that they would like to steal something, so a little bit worried. But maybe we can take it. I don't know. I don't know who is the owner, but I think they will steal something then. A chips is okay, I guess, for someone. Should we take it somewhere? I don't know. Or I don't know. I'd be closer to the other people otherwise. Zamieszanie I don't know who is the owner because there is no one there actually, so. O, widzicie? Chipsy zabrała tam z paczuszką sobie. O, już uciekła. Ale trzeba przyznać, że
widok jest niezły. No niestety szkoda, że jest zachmurzone. Tam gdzieś jest gdzieś ta skała, niestety no nie nagram Wam tego, bo nie widać jej. Ale i tak trochę chmur się rozeszło, trochę są mniej więcej jakieś tam nieduże widoki, ale są na pewno doświadczenie fajne. Dobra, zeszliśmy z góry. Widok był fajny, pomimo tego, że były te chmury, to Tak, no niestety, ale polataliśmy dronem. Też tak naprawdę my tym dronem uczymy się latać, więc wybaczcie, że nie jest to jakoś ultra profesjonalne na ten moment. tak. Ale samo wejście super, przy końcu jest ciężko i nie mówimy, że nie jest ciężko, bo tym bardziej dzisiaj było ciężko. Ze względu na to, że jest mokro. Gdyby nie było mokro, to pewnie byłoby trochę łatwiej. No ale generalnie trzeba trochę się tam pogimnastykować, żeby się po prostu wspiąć po tych. Tak, przy samej końcówce tak naprawdę, Tak. bo tutaj to są cały czas schody, więc też są liny, więc nie jest jakoś tam bardzo ciężko. O, widzicie, Kuba skoczył. Więc, ale już to samo takie wejście na sam szczyt jest dosyć trudne. Tak, no generalnie bardzo polecamy w ogóle. Myślę, że jedna z najlepszych atrakcji. Lepiej niż oczekiwania nasze, więc Tak, z zdecydowanie. jednej strony wiadomo, ta pogoda nie jest jakaś idealna, z drugiej fajna na wspinaczkę, bo nie jest za gorąco, więc Tak, bo w pełnym słońcu to byłoby zdecydowanie ciężej. no jest ciężko. Na pewno tutaj trochę jest to ocienione, no ale mimo wszystko byłoby ciężej. Więc- Fajna też była w ogóle atmosfera, wszyscy sobie tam pomagali, nawet jak małpy próbowały ukraść jakieś Tak, rzeczy możecie komuś zobaczyć z na plecaka, nagraniu. kto zostawił ten plecak, w sumie nie wiadomo do końca kto. Gdzieś to też, sobie ktoś poszedł po prostu. tak. Chipsy Ale ukradła to z też te plecaka. małpy fajny klimat tworzyły, więc zdecydowanie godne polecenia miejsce. I trochę ludzi było, ale nie było za dużo tych ludzi, więc też pod tym względem myślę, że fajnie, że pomimo, że jest szczyt sezonu, też widzieliśmy w ogóle jakieś filmy, to chyba z tej drugiej góry obok. Tak, to tam Nazwę wrzucamy tutaj na dole, na dole. gdzie też to wejście jest nieporównywalnie droższe. No to tą Dlatego górę, polecamy tą górę. co widać z tej góry, tylko niestety przy takiej pogodzie jak my byliśmy, no to widok słaby. Coś tam się później zaczęła przebijać, więc też macie przebitki zdjęć. Ale w każdym razie tam widzieliśmy dużo takich wideo, szczególnie w tym okresie takim, powiedzmy, peak season, czyli tak jak my jesteśmy, że te kolejki były gigantyczne, po prostu wejście to była jakaś jedna wielka katorga. No więc tutaj nie ma czegoś takiego, że pokazujemy Wam jak jest, a jest mocno sympatycznie. Tak, Nikt nas nie blokuje, możemy sobie spokojnie schodzić. nie mieliśmy z niczym problemu z dronem, z tym, tylko nie możecie latać poza górę, jakby wylatywać, bo mogą Wam tego drona... Dodatkowo na tej drugiej górze nie ma możliwości wejścia w ogóle. Tak, z dronem. Z dronem wejść, więc kolejny minus. Nie dość, że się Więc, płaci takie tak. pieniądze, to To z dronem tam nie polatacie. Także więc tak jest to na wygląda. pewno mocno upierdliwe też. Tak. Dobra, słuchajcie jeszcze... O, czekajcie chwilę. Ło. Jeszcze chcieliśmy Wam powiedzieć czas wejścia i zejścia, oczywiście przybliżony, no bo każdy ma inne tempo, każdy ze względu na pogodę też po prostu moim zdaniem, to jeżeli jest mocno sucho, no to można szybciej to zrobić, jak jest mokro, to mimo wszystko trzeba troszkę bardziej uważnie iść. Bo są śliskie I te polecamy, kamienie. polecamy troszkę lepsze obuwie mimo wszystko, szczególnie w sytuacji tak. tak jak jest mokro, to fajniej zabrać coś innego niż tylko, znaczy na pewno w ogóle nie japonki. No nie. To Pokażemy Wam, jakie my mamy. O, my mamy buty Palladium. Proszę bardzo. Tak, i takie buty polecamy. Tak. Dobra, ale w każdym razie czas wejścia, tak? To czas Tak. wejścia w okolicach 30-40 minut można powiedzieć, takim spokojnym krokiem, nie jakimś tam, Nie jakimś tempem, wiadomo, wiecie. nieprofesjonalnym. Myślę, że profesjonaliści, jeżeli ktoś naprawdę profesjonalnie chodzi po górach, to jest w stanie to spokojnie zrobić pewnie w okolicach 20 minut. 20, takim no. naprawdę bardzo Szybkim tempem. szybkim tempem Tak. i radząc sobie po prostu w ciągu chwili z tym ostatnim odcinkiem, który może zająć trochę więcej. Też jest kilka jakby dojść do tej na koniec. Te drogi się rozchodzą, więc ciężko też czasami ocenić, która droga jest najłatwiejsza Lepsza, po prostu. tak. Więc tutaj warto po prostu sobie na spokojnie to sprawdzić, spokojnie zobaczyć, jak to- inni ludzie tak. też idą. Tak, jak inni ludzie idą lub sobie potestować, sprawdzić, żebyście tam nigdzie nie spadli czy nie wpadli w dziurę. Schodzić, na razie schodzimy, ale obstawiam, że myślę, że troszkę krócej nam to zajmie. Myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić poniżej 30 minut. No i w zasadzie tyle. tyle. A ile czasu na górze spędzicie, to wiadomo, zależy od Was, Od ale was, myślę, tak. że na tyle jest tam fajnie i na tyle jest fajny widok. My jakbyśmy mieli czas, to z chęcią byśmy my sobie jeszcze, tam myślę, szczerze że posiedzieli. z pół godziny jeszcze Tak. zostali.
Także na pewno polecamy Wam to miejsce. I też jak będziecie mieli kierowcę, to zaznaczcie mu, że chcecie tam po prostu dłużej Bo czasami posiedzieć. tak, też, Jak też będziecie planować szczególnie Sri Lankę, to zaznaczcie, że chcecie tam dłużej zostać na górze, bo oni tak układają to wszystko, że wszędzie jesteście tu, tam, lecicie, oni też są bardzo szybcy we wszystkim, więc no jak chcecie tak bardziej spokojnie, to musicie to zaznaczyć podczas planowania z firmą tej Sri Lanki na pewno. tak jest. I polecamy tą górę, nie tą drugą. Myślę, że to jest lepszy zdecydowanie wybór. Lub Szczególnie dwie, jeżeli macie czas, jak czas, chcecie. jeszcze. Jesteśmy na kokosach i małpa próbowała sobie wziąć kokosa i nawet go ciumkała. O, jeszcze sobie je. Can you open also? Okay, thank you. Thank you very much. Czekają na kokosy, żeby sobie zgarnąć. Czas ruszać dalej. Przed nami ogród przypraw. Miejsce pełne aromatów i egzotycznych roślin, gdzie medycyna łączy się z naturą, a przyprawy od wieków wykorzystywane są nie tylko w kuchni, ale też w tradycyjnym leczeniu. Okay. We produce also organic aloe vera, white pepper without spicy, but very fresh. Very fresh, Okay. okay. Black pepper normally spicy, but very useful for health. Black pepper, also good flavor. Black pepper. Oj, Use any part, face, body. okay. Can I put here, like on the hand, for instance? O, too much. Ah, yeah, of course. Yeah. A, Goździki in Polish. This is a fresh ginger. Ah, yes, we know. Really like Super. ginger. Fresh tea we call spice tea. Spicy tea, so it's gonna be spicy. Or spices, not spicy, okay. Black tea, cardamom, cinnamon, ginger. Then we pick Okay. cacao, no, but very useful for health. Okay. Take little Okay. amount, mix with milk. Okay. Drink always, good for heart. Ah, okay. Pineapple, Ananas, ananas, yes. only for beauty. Okay. Oh, nice. After look. 2 months, like this. Okay. Growing mostly Brazil and Sri Lanka, we call wild ananas. Wild ananas not eatable. Ah, Use only okay. herbal medicine for Ayurveda, contain naturally anti-obesity and amino acid. So we take that powder and ginger, manuka honey and curry leaves, all mixed together. We produce this powder. Okay. We call herbal metabolic powder. Growing mostly Indonesia and Sri Lanka, we use this plant only this leaves contain naturally hydrocortisone. It has a power to cure the dermatologic problem like eczema, psoriasis, itching, allergy, rashes problems. So come this. And Sri Lankan curry powder we use for 7 kind of spices. This is the main ingredient we call curry leaves. Okay. We use more leaves because aroma, flavor, also health benefits. This is good for cholesterol. Ah, I okay. explained before metabolic powder Yeah. also include these leaves. Oh, okay. And coriander, you know coriander, Yeah, of course. cumin, Yeah. anise, Yes. Ceylon cinnamon, Mm-hmm. cloves, Yeah. and cardamom. Okay. All head roasted well. And then we have our traditional grinding machine, grind by hand manually. We produce roasted curry powder. Okay. Roasted curry powder used for only for meat curries. For meat curry, okay. Like beef, chicken, pork, fish, mutton, barbecue and seafoods. Because flavor is good only for meat. Okay. No spice. No spice, okay. This is also curry, but only 5 ingredients, not 7. Okay. And also unroasted. This one used only for vegetable. Okay. Very mild. Vegetable. Okay. This one for meat. Pod koniec dzisiejszej wycieczki ruszyliśmy w wysokie góry, by w nocy rozpocząć wędrówkę na szczyt Adama. Najpierw towarzyszyły nam trudne widoki. Domy, drogi i całe miejsca dotknięte niedawną dużą powodzią. To obraz, który daje do myślenia i pokazuje, jak potężną siłą potrafi być natura.
zobaczyć, bo stąd zeszła lawina błotna i ona szła tutaj, tam zniszczyła doszczętnie te tory i tutaj są jeszcze położone te worki nawet. Jest wszystko zniszczone doszczętnie. Z czasem krajobraz zaczął się zmieniać, a surowe obrazy zastąpiły zapierające dech w piersiach widoki gór. Jedno jest pewne. Sri Lanka ma naprawdę wiele do zaoferowania. Słuchajcie się w dźwięki tej natury. Jeśli podobał Ci się ten film, to zostaw mi lajka pod filmem, daj subskrypcję, naprawdę pomaga mi to rozwijać dalej mój kanał. Do zobaczenia w kolejnych filmach ze Sri Lanki. Cześć!